Oglądałem wywiad pewien polityczny i tak się zacząłem zastanawiać nad właśnie sytuacją, jaka jest obecnie na świecie. I naszło mnie takie mocne poczucie, ja zaznaczam, żebyśmy nie odbierali tego w sposób dosłowny. To, co w tytule zawarłem, jednego dnia dwa potężne zorganizowane zamachy. Ciężko mi powiedzieć, gdzie to będzie, ale to może się wydarzyć, nie wiem, czy w Europie, czy w jednym mieście, czy powiedzmy w dwóch miastach z osobna. I nie jestem też do końca pewny, czy to jest Europa. Ja spróbuję się pod to poczucie swoje skupić za chwileczkę. Może coś więcej poczuję, ale poczułem, że jest niedziela i będzie się mówiło, że to jest z tego powodu, co się wydarzy, że to jest krwawa niedziela. Akurat tak się składa, że jutro za kilka godzin mamy już niedzielę, więc żebyśmy błędnie może nie odbierali tego, to nie znaczy, że to się ma wydarzyć jutro. Ale tak mi weszło to do głowy mocno. Spróbuję się zastanowić nad czymś, nad tym głębiej. Może coś więcej poczuję. Jest to dzień. Jest to dzień i to będą dwa bardzo wielkie zamachy. Widać, że nie przypadkowe, a zorganizowane. W miejscach, gdzie będzie dużo ludzi. Te zamachy coś spowodują, że od nich zacznie się coraz bardziej niepokojąco w miejscu lub w państwie, w których to się wydarzy. Po tych dwóch dużych zamachach, gdzie będzie się to nazywało krwawą niedzielą, politycy, nie wiem czy danego konkretnego państwa, czy państw, zaczną stanowczo o czymś mówić. Może o walce z terroryzmem, ale ja mam wrażenie, że te zamachy mogą się okazać początkiem jakichś dużych zdarzeń, które będą następowały po sobie. I będą takie rozważania po tych bardzo dużych, tragicznych i spektakularnych zamachach dwóch. Będą rozważania, czy te zamachy nie są rzeczą polityczną, celowo zorganizowaną. Bardziej to będą ludzie tak oceniali, bo te zamachy będą bardzo tragiczne w skutkach swoich i to bardzo poruszy opinię publiczną. I w momencie, jak one się staną, politycy zaczną pewnych państw robić pewną narrację, ale co bystrzejsi będą uważali, że te zamachy być może zostały celowo spreparowane, celowo się stały. I jeżeli się zdarzą te dwa zamachy, to ja mam takie wrażenie, że krótko po tym zrobi się taka narracja, czyli to musi być coś bardzo dużego, bo zrobi się taka narracja
że niektóre państwa będą przygotowywały swoich obywateli do tego, że być może będzie konieczność uczestniczenia w obronie, czyli w wojnie, której jeszcze nie ma. I to się będzie nazywało wojna z terroryzmem, ale pod tą przykrywką wojny z terroryzmem będą trwały przygotowania do wojny, o której politycy będą wiedzieli, że taka może stać się w niedługim czasie. Natomiast nie będzie się ludziom mówiło tego, że to jest przygotowanie się do jakiejś wojny, jakiejś strategii wojennej międzypaństwowej, międzynarodowej, tylko że to jest strategia względem terroryzmowi, co zmienia zupełnie postrzeganie wojny, bo jeżeli się będzie mówiło, jeżeli politycy będą mówili obywatelom, że państwa się będą musiały w jakiś sposób zmobilizować, bo terroryzm potrafi zrobić potężne szkody, działa znienacka, to mimo wszystko nie nastąpi panika, ponieważ powiedzmy terroryst to jest jak taki szkodnik działający z ukrycia, więc to nie wygląda na wojnę totalną, międzynarodową. Niektóre państwa będą się szykowały swoich obywateli na taką wojnę, ale będą tłumaczyły, że szykują ich na wojnę z terroryzmem. Taka taktyka, żeby nie było sprzeciwów. Wojna się duża zacznie w sposób bardzo dziwny. Będzie taka dezorientacja, ponieważ w różnych miejscach na świecie z różnych przyczyn będą się działy epizody wojenne. To będzie bardzo dziwne, bo tak, usłyszymy, że w jakimś miejscu nastąpiła wymiana ognia, potem się uciszyło, znów gdzieś tam. Taka dezorientacja będzie się wydawało, że mamy do czynienia z takimi niepokojami na świecie, zbrojnymi, ale nie będziemy w tym widzieli jakiejś zorganizowanej, dużej, międzynarodowej wojny. Tak się ta wojna będzie zaczynała. I kojarzy mi się taka sytuacja, że kiedy zacznie się wojna już na poważnie, i w moim poczuciu ona się zacznie na Bliskim Wschodzie, tak dużo ludzi będzie robiło eksodus z Bliskiego Wschodu, może takie mam wrażenie, że też dużo ludzi z Izraela na ten czas będzie robiło eksodus. Duża część ludzi do Europy,